Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam wymianę wyświetlacza wraz z dotykiem w Samsungu Galaxy A70. Tutaj zakupiłem wyświetlacz wraz z dotykiem, tylko w tym moim przypadku, widzicie, no jest połączony z ramką, więc nie będziecie w ogóle mieli problemu z tym, żeby to łączyć. Z tym, że jeśli chodzi o jakość, to tutaj mówi wiele do życzenia. Jakość jest bardzo słaba, bo tam oryginalnie kosztuje bodajże około 500-600 zł, tak na pograniczu. A w tym przypadku tutaj jest brak niestety podświetlenia, w sensie regulacji podświetlenia. Nie ma w ogóle tutaj odcisków palców, kolory są troszkę znaczące, odbiegają od tych oryginalnych, są ciemne i tak dalej. Wiadomo też, czułość na dotyk jest też znacznie gorsza. No i jakość też mówi sama za siebie, jeśli chodzi o ogólne tutaj, ogólną produkcję tych materiałów i tak dalej. No zobaczymy, jak tam się to wszystko uda zrobić, jak to będzie wyglądać w ogóle taki dotyk, panel dotykowy wraz z wyświetlaczem za plus minus 200 zł kopia. Czy nam się tutaj sprawdzi, zobaczyć sami, czy to ma sens w ogóle kupować, czy to w ogóle opłaca. Ale teraz widzę, że Samsungi Galaxy A70 są w granicach tam 500-600 zł, a nówki tam powystawowe około 800-900 zł, więc nie wiem, czy jest taka, jest taki sens, ale jeśli w ogóle potrzebujecie telefon naprawić, bo tam macie jakieś bardzo wartościowe rzeczy, pliki, no to na pewno warto by było taki telefonik sobie naprawić, nawet taką kopią nieoryginalną chińską. No dobra, działamy sobie, bo tak biadolę wam tutaj kamery. Tutaj zobaczcie sobie, oczywiście sobie przekręcamy na drugą stronę. Pierwsze co, jeśli chodzi o domowe sposoby naprawy takiego Samsunga, działamy sobie z suszarką. Ja tu mam taką fajną suszareczkę z poprzedniej epoki PRL-u. Tu sobie podgrzewamy oczywiście wszędzie. Jeśli chodzi o tylną klapkę, w tym przypadku nie mamy tutaj żadnej taśmy, więc nie martwcie się, że tam coś uszkodzicie wewnątrz, bo na pewno tak się nie stanie. Na pewno tak się nie stanie. No i teraz zobaczcie, oczywiście tutaj po podgrzaniu tej tylnej obudowy, krok po kroku, nie tutaj od razu całością, krok po kroku sobie podważamy. Możemy to zrobić delikatnie tutaj z boku. Ja tutaj mam wszystko odklejone, więc tutaj nie będę miał żadnych problemów, ale tutaj załóżmy od samego rogu, podważamy, a później mamy jakąś kartą plastikową, najlepiej cieniutką kartą, bądź jakimś papierem, jakimiś kartami plastikowymi, na przykład typu kartami do gry. Podważamy sobie tutaj delikatnie, z wszystkich stron jedziemy sobie po całej długości. Tutaj z wszystkich sobie stron wycinamy ten klej. I tak samo tutaj w odrębie tego aparaciku, tych trzech aparacików i diody podświetlającej aparacik, tu też jest taki mocny klej, więc też uważajcie. Chodzi po prostu o to, tutaj zobaczcie, jest naprawdę go dość sporo w tej odrębie, tej tylnej, tych plecków tylnych Samsunga A70. Zobaczcie, że jest tutaj dość sporo z wszystkich stron. Tutaj chodzi głównie o to, jak wiecie, żeby tutaj tej farby, która właśnie pokazuje nam białe kolory z drugiej strony, żeby ją po prostu nie zetrzeć, żeby po prostu później to wyglądało jak należy. I teraz przechodzimy do rozbiórki naszego telefoniku. I sobie odkręcamy śrubeczki. Naprawdę tutaj dosyć sporo tych śrubeczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naprawdę jest ich tutaj bardzo dużo. A co do samego tutaj demontażu, za chwilę przekonamy się, czy w ogóle jest taki trudny. Ja tutaj wam radziłbym sobie te śrubeczki wszystkie pokładać w prawidłowej kolejności, by później ewentualnie, gdyby były, nie wiem, za długie, za krótkie, żeby to wszystko się pięknie skrywało. Chociaż myślę, że w tym przypadku raczej takich problemów nie będziecie tutaj mieli. No bo głównie jeśli chodzi o Samsungi, to takich problemów nie było. Tam było bardziej tak w iPhone'ach, że te śrubeczki były naprawdę różnorakiego rozmiaru. Chociaż zdarza się, że w kilku miejscach są znacznie krótsze.
I za chwilę Wam pokażę jeszcze Torxa, jakiego tutaj użyłem do tego. Ale chyba dobrze widzicie, że tu jest krzyżakowy. No i tutaj zobaczycie, jest to PH30, ale w tym przypadku oczywiście tak jest nazwany. W większości tych krzyżakowych Torxów spokojnie podchodzą. Teraz sobie wysypiemy wszystkie śrubeczki. Tutaj może nam się to uda zrobić w szybkim czasie. Taki luźny poradnik, ale myślę, że będzie dosyć wartościowym poradnikiem, bo telefonik jest tutaj dosyć nowocześniejszym telefonikiem. Nie wiem, tutaj ma 1,5 roku czy 2 lata bodajże, może więcej. Więc jeszcze pewnie jest na topie, póki co. I z tego co pamiętam, to jak wychodzi, chyba kosztował bodajże około 1700-1800 zł. Więc dosyć drogim był telefonikiem swego czasu. Tutaj już wszystkie śrubeczki bodajże wyciągnięte. Chyba tak. Sobie jeszcze sprawdzimy dokładnie. Teraz sobie wyciągam oczywiście wsówkę. Bardzo ważny element jest. I spróbujemy sobie rozłączyć dwa elementy, oczywiście wyświetlacz wraz z dotykiem od tutaj korpusu środkowego. Żeby to zrobić, oczywiście tutaj podważamy między, tutaj już pokazałem Wam delikatnie, między wyświetlaczem a tym wewnętrznym korpusikiem. Wjeżdżamy sobie tutaj delikatnie, żeby oczywiście nic nie uszkodzić. No w tym przypadku możemy sobie uszkadzać wyświetlacz, bo jest już uszkodzony, więc nic się w tym przypadku strasznego nie dzieje. Delikatnie sobie lecimy do góry. Tutaj nam dosyć bardzo fajnie to wychodzi. No, wydaje się dosyć, wydaje się tylko i wyłącznie, bo to chodzi głównie o tą tackę, nie? Tackę, głównie chodzi o tylną obudowę, o plecki tak naprawdę, a reszta myślę, że dosyć prosta będzie w demontażu, tak myślę. No i widzicie, tu jest ten środkowy korpusik, w tym momencie możemy go odmienić. Tu jest niestety zmasakrowane, delikatnie mówiąc, jeśli chodzi o tą wsówkę. I w tym momencie możemy sobie już wymienić, jak widzimy, głośnik. Głośniczek, buzzer, ale tu nie o to chodzi w tym demontażu. Dobra, jedziemy sobie. Teraz widzimy, już mamy wszystko praktycznie jak na dłoni. Może sobie trochę przybliżymy. Przybliżymy sobie kamerkę. Jest. Może troszkę sobie rozjaśnimy. Dobra. No i teraz sobie odłączamy, widzicie, zobaczcie. Może delikatnie sobie jedziemy plastikowym narzędziem, najlepiej. Tu jest. Tutaj oczywiście nie pomylicie, ale chyba nie ma takiej możliwości, żeby to pomylić, bo dalibyśmy z drugiej strony, to byłoby całkiem inaczej. Tutaj main, tutaj jest sub. Jest tasiemka, tutaj między jedną a drugą łącznie. Się zgadza. Tu mamy baterię. Wszystko widzimy, jest na zatrzepy. Bateria w tym telefonie już sprawdzamy. Zobaczcie, tak się nazywa. Dokładne informacje tej baterii. 2019 rok. Dosyć młody telefonik. Rozłączamy antenkę. Delikatnie, bardzo blisko musimy podejść. O, jest. Teraz robimy to samo z drugiej strony. Tak samo bardzo blisko, delikatnie podważamy. Jest, żeby nie uszkodzić tej końcówki, bo jest bardzo ważna. Tutaj może być problem później z zasięgiem. Dobra. I teraz widzimy, że tutaj mamy w tyle. Tu jest tasiemka.
łącząca pewnie wyświetlacz z dotykiem. Tu jest kolejna. I tu jest jakieś łączenie. Na chwilę sobie musimy to odkręcić. Tu jest jedna, druga śrubeczka. Jest, pięknie. Odkładamy sobie oczywiście w inne miejsce. I teraz spróbujemy sobie podważyć tą płytkę. Aha, na razie jeszcze musimy wymontować oczywiście chyba aparacik. Tak. Tutaj musimy oczywiście nie bardzo szaleć. Tu gdzieś musi być klej. I jest klej. OK. Gdyby ewentualnie brakowało tych klei na drugiej na tym wyświetlaczu z ramką, który kupiliśmy jako kopię, no to oczywiście ten klej musicie zabierać sobie i tam przetransportować. Zobaczcie, że jeśli chodzi o ten telefonik tutaj USB i inne podzespoły, jest wymienne w bardzo prosty sposób. Wystarczy kupić sobie płytkę. Tutaj nie musimy się głowić, żeby to po prostu odgrzewać, lutować i tak dalej. Przechodzimy sobie w takim razie na samą górę. I tutaj sobie sprawdzamy, czy mamy coś do wymontowania. I jest tutaj. O, jest właśnie aparacik główny. Aparacik główny. Sprawdzamy sobie tutaj wszystkie miejsca, czy nie ma jakichś śrubeczek. Jest jedna śrubeczka. Tu jest w tym miejscu. W kolorze czarnym. Więc odkładajcie sobie na bok. Jeszcze w inne miejsce. I teraz chyba już w bardzo prosty sposób możemy sobie płytkę podważyć. Zobaczcie, że jeśli chodzi o tego Samsunga, płytka jest dosyć uboga, bym tak powiedział. Dosyć prosta. Tu mamy potrójny aparacik. Tu możemy sobie wszystko podmieniać. Zobaczcie, ciach, ciach, ciach. I sprawa jest załatwiona. I dobra, jeszcze sobie tutaj musimy wyciągnąć parę bardzo ważnych tutaj rzeczy. Tutaj głośniczek. Tu jest głośnik. Tutaj dosyć łatwo się prosto, więc go tak nie uszkodzimy. Jest. Dobra. Wibracje. Tutaj w tym miejscu musimy to zrobić, by ją nie uszkodzić. No, trochę niefachowo, ale na pewno jej nie uszkodzicie. Jest wibracja. I tutaj prawdopodobnie wszystko wymieniliśmy. Gdyby, nie wiem, brakowało jakiejś wam uszczelki, cokolwiek, to wszystko musi być przemieszczone na drugą stronę. Tutaj widzimy wszystko. I teraz zabieramy się do baterii. Bardzo ważnej, istotnej rzeczy w tym telefonie. Szukamy sobie teraz jakiejś naklejki, która by moglibyśmy po prostu ją ściągnąć, by później to łatwo było, ale nic nie widzę, więc sobie podważamy może od samego tyłu. Teraz możemy oczywiście szaleć, tym bardziej, że mamy po prostu uszkodzony tutaj wyświetlacz. Jest naprawdę bardzo ciężko. Szukam sobie jakiejś drogi, by to zrobić w normalny sposób. I tutaj z racji tego, że no w tym przypadku mamy tutaj uszkodzony wyświetlacz wraz z dotykiem, więc tutaj traktowałem go troszkę siłowo, tą baterię. Więc tutaj sobie wbiłem mocno metalem, łyżką metalową, że tak powiem. Tu sobie działałem mocno
i wyciągnąłem. Zobaczcie, tu są naprawdę bardzo mocne taśmy w tej baterii, więc uważajcie, gdybyście ewentualnie wymieniali tylko i wyłącznie baterię w tym telefonie, to musicie troszkę uważać i to robić delikatnie.